Kojarzycie ten dźwięk? O, z tego to się bierze. Czujniki ruchu koła. Lexus UX. Najmniejszy w gamie modelowej, typowo miejski, a jednocześnie mający w sobie wszystkie atrybuty marki, które odróżniają ją od konkurencji. To o tym aucie będzie dzisiejszy Insider. UX pojawił się w salonach Lexusa w 2019 roku i już po roku zastąpił nieco leciwy model CT, ale nie był hatchbackiem, tylko crossoverem. Ten samochód ma ładniejsze proporcje i łatwiej dostaniemy się do przestrzeni bagażowej, ale UX to nadal najbardziej miejski Lexus. UX ma 264 cm rozstawu osi. Są samochody w tej klasie z większym i z mniejszym rozstawem. A jak się to przekłada na przestrzeń w środku i wygodę jazdy, zaraz Wam pokażę. W nadwoziu typu crossover powinniśmy generalnie siedzieć dość wysoko, ale inżynierowie Lexusa zmienili te zasady i mocno obniżyli siedzisko. Od ziemi do tak zwanego punktu biodrowego mamy zaledwie 59 cm, a to oznacza, że w UX-ie siedzimy bardziej jak w hatchbacku. To jest wygodna, fajna pozycja dla kierowcy, który lubi delektować się jazdą, a niekoniecznie bezdusznie przemieszczać się z punktu A do punktu B. Ale musimy pamiętać, że UX to cały czas miejski samochód. W drugim rzędzie mamy sporo miejsca nad głową, wystarczająco przestrzeni na wysokości kolan. To jest auto dla singli, dla par, albo dla młodych rodzin 2+1. W dniu premiery UX-a przylgnęła do niego łatka, że ma podobno mały bagażnik. Niewiele osób wie, że japońscy inżynierowie już kilka miesięcy później obniżyli podłogę tegoż bagażnika w wersji benzynowej, a w wersji hybrydowej dodali bardzo praktyczne schowki. Co więcej, dodatkowo podłogę bagażnika w hybrydzie możemy regulować w dwóch położeniach. I tylko w hybrydzie otrzymamy płaską powierzchnię całego bagażnika po złożeniu oparcia tylnej kanapy. Już na pierwszy rzut oka widać, że pojemności bagażników benzyny i hybrydy nieco się różnią. To ile tam zmieścimy tego typu walizek? Za chwilę do akcji wkroczy Patryk i nam to sprawdzi. Bagażnik w wersji benzynowej UX-a ma kilkanaście litrów więcej, tak mówią dokumenty. A to z kolei w realu oznacza o jeden plecak w bagażniku więcej. Z pozoru oba napędy wyglądają bardzo podobnie, ale tu pod maską mamy dwulitrową benzynę, a tutaj dwulitrową hybrydę. Hybryda jest nieco dynamiczniejsza od benzyny, ale też nieco droższa. A jak te napędy sprawują się w mieście? Za chwilę Wam to pomierzymy i pokażemy. Jazda po mieście obiema wersjami napędowymi UX-a okazała się dla mnie tak samo komfortowa i płynna, ale to hybryda jest bardziej oszczędna. Różnica wynosi około mniej więcej 2 litrów na korzyść hybrydy. I zapewniam Was, że im więcej będziecie mieli korków w mieście, tym hybryda będzie te różnice zwiększała. Jesteśmy w serwisie Lexusa, a za mną stoi inżynier Marcin Dziełak. Za chwilę pokażemy Wam parę ciekawostek technicznych Lexusów UX. Tutaj mamy wersję z napędem klasycznym, benzyna pod maską i ze zwykłą, niezwykłą skrzynią biegów. A dokładnie z przekładnią bezstopniową, czyli tak zwaną skrzynią CVT. Jest to automat. Jest to automat, jeździmy tym jak automatem, natomiast ma jedną miłą cechę. Otóż ma zablokowane przełożenie podczas ruszania, cofania i jazdy z małą prędkością. Mniej więcej w takie przełożenie odpowiadające przełożeniu biegu pierwszego.
czujemy tak jakbyśmy byli na pierwszym biegu, czyli ona nie zmienia nam tego przełożenia, zmniejsza nam to tak zwane wycie silnika spalinowego. To ja Wam powiem jeszcze ciekawostkę. Ten samochód ze zwykłym silnikiem benzynowym ma układ start-stop, ale ten układ jest połączony z Lexus Safety System. I kiedy wspomniany system bezpieczeństwa wykryje, że stajemy przed znakiem stop, nie pozwoli układowi start and stop wyłączyć silnika, dlatego żebyśmy mogli bardzo sprawnie opuścić skrzyżowanie. Taka ciekawostka. To chodźmy teraz do hybrydy. Jaka to jest hybryda w tym aucie? Silnik spalinowy o pojemności 2 litrów, no i połączony oczywiście z przekładnią hybrydową 4. generacji, czyli tą naszą najbardziej aktualną Tak w danym jest. momencie. I to jest auto, moi drodzy, ciekawe, dlatego że w benzynie tej klasycznej nie mamy napędu na wszystkie koła, czyli 4x4. Tutaj ten napęd już jest, ale realizowany elektrycznie. Marcinie, to jak to działa? O tym, kiedy ten napęd jest włączany, decyduje sterownik. Na podstawie różnych sygnałów określa, czy ruszamy, czy zatrzymujemy się i tak dalej. Kiedy napęd może być potrzebny, wtedy jest wcześniej włączany. A w normalnych warunkach pełnej przyczepności jedziemy z napędem wyłącznie przednich kół w hybrydzie. I oszczędzamy paliwo. I oszczędzamy paliwo. A my Wam chcemy jeszcze pokazać kolejne auto, kolejnego UX-a. To także hybryda z napędem przedniej osi. Tutaj na tylnej osi nie znajdziecie tego małego silnika elektrycznego, ale mamy inne elementy ciekawe, których nie ma w tamtych autach. Fajne rzeczy w wersji F-Sport. Dodatkowe usztywnienie tylnej części nadwozia, słabo widoczne, ponieważ schowane pod osłonami, po wprowadzeniu całego układu AVS. Bo AVS, moi drodzy, to jest nic innego jak zmienna sztywność amortyzatorów. Dobrze to nazwałem? A dokładnie zmienne tłumienia, bo taki jest cel amortyzatora. Staram się. Cały czas. Możemy to pokazać? Widać będzie? Widać, troszeczkę widać, bo tutaj jest właśnie po tym można poznać, że amortyzator ma zmienne siłę tłumienia. Czyli możemy czuć się wręcz nieco sportowo w tym samochodzie. No w końcu nazwa F-Sport zobowiązuje. Zobowiązuje nie tylko dodatkami stylistycznymi, ale również technologią, która się w samochodzie znajduje. W UX-ie po faceliftingu znajdziemy przeprojektowany panel centralny z 2 gniazdami USB-C. Wcześniej ich w tym aucie nie było. Ale to co najważniejsze, mamy zupełnie nowe multimedia z nową nawigacją, jak widzicie, z ładniej zaprojektowanymi mapami i wisienka na torcie. Wreszcie pojawia się nam tutaj asystent, a właściwie asystentka. Hej Lexus! Czy mogę Ci jakoś pomóc? W UX-ie po zmianach nie znajdziemy tego elementu. Dotykowego touchpada, którym sterowaliśmy nawigacją i multimediami. To nie było najlepsze rozwiązanie. Przeprojektowanie panelu centralnego i przesunięcie ekranu głównego spowodowało jeszcze jedną zmianę. Znika zegar analogowy. Dla jednych to relikt przeszłości, ale są osoby, które będą tego żałować. Cennik UX-a na 2023 rok otwiera kwota około 140 tysięcy złotych. Ale którą wersję wybrać, z jakim napędem, postanowiłem podpytać Patryka z Lexus Polska. Cześć Patryku. Cześć Robert. No to zacznijmy od tego samochodu. Co to za auto, w jakim wyposażeniu? To jest UX200, Okej. jest to napęd benzynowy. Mówimy o wersji biznes z pakietem Techno. Co tu mamy? To zyskujesz, to są 18, na które teraz się patrzysz. Czyli większe o jeden Tak, rozmiar zgadza koła niż się. te podstawowe. Bezkluczykowy dostęp. Czyli nie Złapiesz musimy za wyjmować klamkę. kluczyka, otwieramy drzwi. Zgadza się. Dobra. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika. Czyli też guzika tak zwanego Dokładnie. z przycisku podnosimy sobie albo opuszczamy klapę. I na przykład podgrzewane koło kierownicy. Ale ja bym chciał ładniej jeszcze wyglądającego UX-a z napędem hybrydowym. Tu ten biały chyba ciekawiej wygląda. Co to jest za auto? Ten samochód, który pytasz, jest to wersja Sport Design, która pojawia się po liftingu. Jak dobrze widzisz, masz inny grill.
Tak, mamy inny grill, inne wykończenie względem tego szarego Tak, masz detali inny zderzak. przedniego zderzaka. Tak, we wnętrzu masz tapicerkę Tahara, masz 18-calowe koła z wersji F-Sport. Czyli też inny wzór w ogóle. Tak, wtedy. zgadza się. Dobra, no i tutaj akurat czarny dach jest. I tutaj mamy wersję tak zwaną Byton, czyli dodatkowo z czarnym dachem i czarnymi railingami. Czyli mamy biało-czarne auto. Dobrze, jeżeli bym chciał się przesiąść z wersji Business plus Techno do wersji F-Sport Design, to ile muszę dopłacić między wersjami, nie patrząc na silnik? Dopłacasz tylko 5000 zł. Ale widzę, Patryku, że przyprowadziłeś jeszcze do studia kolejnego UX-a, tym razem w czerni. On wygląda jeszcze inaczej niż ten biały. Co tu mamy? Zgadza się. Chcieliśmy pokazać wersję Omote, czyli naszą najwyższą wersję wyposażenia. To, co go wyróżnia, to na przykład przednie reflektory LED. Tu są adaptacyjne światła drogowe, tak zwane AHS. Masz dodatkowo malowane nadkola, czyli są w kolorze nadwozia, tak jak tutaj pokazujesz. We wnętrzu masz na przykład audio premium mark Levinson, 13 głośników, Jasne. czy na przykład wentylację foteli przednich. Patryku, to teraz ty mi powiedz, które z tych przedstawionych wersji są najchętniej kupowane przez polskich klientów. Te dwie pierwsze, które pokazywałeś, Czyli Business i Techno plus Techno i F-Sport Design, tak? Tak, zgadza się. W tej chwili jest to ponad 80% sprzedanych UX-ów, to są właśnie te wersje. Okej, a jak długo musimy na nie czekać? Na wersje będą tak naprawdę bardzo krótko, a to są dostępne od ręki. Dziś miejskie ulice należą do crossoverów i UX taki jest. Co więcej, to najmniejszy z gamy Lexusów, więc przez niego możemy dość łatwo wejść do świata tej marki i zdecydować, czy pozostajemy z nią na lata, czy szukamy innych samochodów.